Ombre to zdobienie ponadczasowe, które polega na połączeniu dwóch lub większej ilości kolorów w taki sposób, aby ich odcienie delikatnie łączyły się. Niestety dobre wykonanie zdobienia może okazać się problematyczne, ale w dzisiejszym filmiku postaram się rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości dotyczące wykonywania właśnie tego zdobienia. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Przygotowałam dziś dla Was 6 punktów, dzięki którym osiągniecie piękne przejście między kolorami. Trzymajcie się ich, a gwarantuję, że efekt Waszego ombre będzie zadowalający. Po pierwsze, ważne jest, czym wykonujemy ombre. To znaczy, nie chodzi mi jeszcze o produkty, do tego zaraz też przejdę, ale chodzi o narzędzie, którym wykonywane jest samo przejście. Na rynku dostępne są różne pędzelki do tego typu zdobienia, ale jednak największą popularnością cieszą się gąbeczki, które zresztą ja też Wam polecam. Zwróćcie też uwagę na to, jakich gąbeczek używacie. Najlepsze gąbeczki to te przeznaczone do makijażu. Chodzi o ich strukturę. Nie polecam gąbek kuchennych czy takich przeznaczonych pod prysznic. Zwróćcie uwagę, że one często mają dziury w swojej strukturze, a to później przekłada się na niezadowalający efekt. Dlatego wybierając gąbeczkę, starajcie się zwracać uwagę na to, aby była ona zbita w środku. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ja używam gąbeczek Indigo i z czystym sumieniem mogę je polecić do ombre. Zanim przejdę dalej, jeszcze wspomnę o ombre pionowym, do którego wykonania polecam po prostu pędzelek od lakieru. Więcej na temat pionowego przejścia powiem Wam jeszcze w dalszej części. W punkcie drugim chciałam omówić z Wami obcinanie gąbeczki, które również ma bardzo duży wpływ na efekt. Uwaga, gąbeczkę obcinamy za pomocą ostrych nożyczek jednym ruchem. Nie rwiemy gąbeczki, nie tniemy jej na kilka razy. Po rozerwaniu gąbeczki lub kilkukrotnym przecięciu jej, na jej powierzchni powstają nierówności, które uniemożliwiają uzyskanie pożądanego efektu. Kolejny ważny punkt to czyszczenie gąbeczki, o którym Wam już wspominałam wiele razy na kanale. Trik możecie zobaczyć w filmiku o 5 trikach, które powinna znać każda stylistka paznokci. Link do filmiku znajdziecie w opisie. Jako że ten filmik ma być wiedzą w pigułce odnośnie wykonywania ombre, pokażę Wam jeszcze raz, jak wyczyścić gąbeczkę i wytłumaczę, dlaczego jest to takie ważne. Na pewno, jeśli już wykonywaliście gąbeczką ombre, natknęliście się na problem brudów i paprochów na powierzchni paznokcia. Najczęściej są to zanieczyszczenia, które przyczepiły się do gąbeczki. Dlatego zaraz przed wykonaniem ombre gąbeczkę należy wyczyścić o szablon, a dokładnie o jego lepką część. Tak przygotowaną gąbeczką możemy zacząć cieniowanie koloru. Pod punktem numer 4 kryją się produkty, których używamy do wykonania zdobienia. Jeśli już próbowaliście wykonywać ombre, na pewno zauważyliście, że nie wychodzi ono dobrze wszystkimi produktami. To, jaki efekt uzyskamy, zależy m.in. od pigmentacji i gęstości produktu. Ombre możemy wykonywać niektórymi lakierami hybrydowymi lub żelami do zdobień. Do ombre nadają się te lakiery, które charakteryzuje dobre krycie. Zazwyczaj są to mocniejsze, żywsze odcienie. Teraz na filmiku możecie zobaczyć przykład, czyli ombre z wykorzystaniem kolorów Chiquita Banana i Sorry Gregory. Ombre wychodzi również świetnie żelami do zdobień. Moje ulubione produkty to Arte Brillante i Musy. Produkty można oczywiście mieszać między sobą i wykonywać ombre hybrydą i żelem. Na filmiku możecie zobaczyć przykład wykonywanego ombre za pomocą żelu Glam Plum na kolorze hashtag. Jeśli chodzi o Baby Boomera, najbardziej polecam Wam użycie żelu pasty. Filmik o tej tematyce pojawił się już na kanale, a link do niego znajdziecie w opisie tego filmiku. Przy pionowym ombre najczęściej wykorzystuję lakiery hybrydowe, ponieważ tak jak już wspominałam, ombre świetnie wychodzi za pomocą pędzelka do lakieru. Pamiętajcie, aby użyć tutaj dobrze kryjących produktów. Jeśli sięgamy po żel, przy ombre pionowym najlepiej jest wykonać zdobienie za pomocą pędzelka do żelu.
Kolejną ważną kwestią jest to, jakich kolorów używamy do wykonania ombre. Jeśli kolory za mocno ze sobą kontrastują, warto jest dodać między nimi jakiś trzeci odcień, który będzie stanowił kolor przejściowy. Jeśli nie mamy takiego w naszej kolekcji, można zmieszać kolory, którymi wykonywane jest ombre, ze sobą. Dzięki dodaniu kolejnego odcienia uzyskujemy jeszcze lepsze przejście między kolorami. Na filmiku możecie zobaczyć teraz ombre wykonywane żelami Arte Brillante o kolorach Ultramarina, Mint Shake oraz Lemon Cake. Na koniec zostawiłam równie istotną kwestię, która tyczy się ruchów wykonywanych gąbeczką czy pędzelkiem. Zacznę od ombre poziomego i od gąbeczki. Na początku przykładam gąbeczkę tak, aby mieć jej zapas na górze i na dole od koloru, który będzie cieniowany. Następnie szybko poruszam gąbeczką od boku do boku paznokcia. W kolejnym kroku przykładam gąbeczkę trochę wyżej i powtarzam ruchy. Na koniec przykładam gąbeczkę niżej i znów poruszam gąbeczką od boku do boku. Czynność powtarzam, poruszając gąbeczką z góry do dołu, z boku do boku. W ten sposób nie tylko rozcieram granice między kolorami, ale także uzyskuję ładne przejście między nimi. Jeśli chodzi o ombre pionowe, tutaj trzeba wyczuć pędzelek, którym wykonujemy zdobienie. Pędzelkiem należy pracować delikatnie, unosząc go lekko w powietrzu. Pamiętamy, aby nie dociskać pędzelka. Jeśli zabraknie produktu, należy go dołożyć. Rozcieram granice, aż uzyskam odpowiedni efekt. Na filmiku możecie zobaczyć wykonywane ombre kolorami Super Duper i Bambi Girl. Nakładam 2 warstwy lakierów, a następnie zabezpieczam zdobienie topem. Pamiętajcie, że przy wykonywaniu ombre na paznokciach często brudzone są skórki. Dlatego zaraz przed wsadzeniem ręki do lampy przetrzyjcie je cleanerem Wipe Off. Utwardzony lakier ze skórek i tak zejdzie, ale nie wygląda to zbyt estetycznie. A Wy, jakie macie sposoby na ombre? Tworzę filmiki, aby pomagać Wam, stylistkom oraz stylistom, szczególnie początkującym, dlatego jeśli filmik okazał się dla Ciebie pomocny, będzie mi bardzo miło, jeśli powiesz mi o tym w komentarzu i zostawisz łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie wiele paznokciowych inspiracji. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym filmiku.